Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę coś innego, ponieważ następuje w moim domu renowacja wszelkiego rodzaju pów i pokrowców. Oczywiście ciągnie się to już trochę miesiącami, ale ostatecznie zdecydowałam, że pokażę Wam wzór, który używam do zrobienia sobie pokrowców na takie taborety, na pufy. Jest to bardzo fajny wzór, ponieważ bardzo mało niedoskonałości widać, bardzo fajnie się to robi. Zresztą sami widzieliście na zdjęciach, jak to wygląda. Ja na filmie pokazuję Wam prawie na końcu, jak wyglądają moje pufy po przerobieniu, jak to wygląda, więc warto sobie oglądać nawet też końcówkę. No i wzór, który Wam pokażę, być może jest dla Was znany. Ja nie mówię, że to jest nowość, ale ja sobie wykorzystałam w zasadzie 2 ściegi do zrobienia tej pufy i tym samym sposobem można też zrobić sobie właśnie fajne pojemniki. Za chwilkę Wam pokażę, o co mi chodzi, ponieważ tworzymy tak naprawdę w zależności od tego, co chcecie zrobić, czy będzie to pufa, czy będzie to taboret. Ja Wam pokażę wzór, a Wy musicie sobie sami dokonać obliczeń. Powiem Wam, jak to się robi, jak się szacuje mniej więcej właśnie szerokość dna, średnicę dna, jak sobie to dopasować, bo wiem, że na pewno któraś z Was kiedyś robiła takie pufy z wypełnieniem gąbkowym. Być może są już stare, być może wymagają wymiany, tak jak moje. Ja kiedyś robiłam ze sznurka bawełnianego, nie umiałam tego robić, więc robiłam podstawowymi wzorami. No i tak naprawdę z chwilą, kiedy nabieramy większe umiejętności, zawsze gdzieś tam decydujemy się na jakąś zmianę, na inny wzór, na inny sznurek. No i pufa też wiadomo się niszczy. Te pufy, które robiłam ze sznurka bawełnianego, one siłą rzeczy są ciężkie i tak naprawdę grube, więc one przyciągają też taki, można powiedzieć, kurz i brud, bo to jest sznurek bawełniany. I ja też nie miałam tego pokrowca zrobionego tak, żeby można było wyprać. Teraz też nie mam, ale mam pomysł na to, jak sobie z tym poradzić. Także dzisiaj pokażę Wam po prostu taki standardowy wzór. Nie będzie to tutorial konkretnie pod pufę, pod jakiś pokrowiec, tylko powiem Wam, jak go można wykorzystać wzór, żeby sobie właśnie stworzyć taki pokrowiec. Ja używałam tak naprawdę różnych sznurków. Najbardziej używałam sznurka 3 mm z Mila Druciarnia. Ja oczywiście zostawię Wam link. Możecie używać dowolnych sznurków, które Wam po prostu pasują, które macie sprawdzone, z którymi Wam się dobrze pracuje. Ja tutaj nie narzucam, a oczywiście podaję, z których ja korzystałam. Był to sznurek poliestrowy. Jest to sznurek oczywiście sztuczny, ale jest to sznurek, który nadaje taki połysk. Mam wrażenie, że tworzy taką barierę ochronną przed wilgocią i brudem, więc jest to dobry pomysł na stworzenie czegoś, co ma być na kilka lat. Wiadomo, że nie chodzimy w tym, więc jak gdyby nie mamy na sobie tego poliestru, bardziej jest to jakaś tam dekoracja naszego domu, czy nawet część, w której siadamy, więc fajnie, żeby można było to jakoś utrzymać w czystości. Więc tak, używałam do puf sznurka grubości 3 mm, tu mi się najbardziej sprawdził. Wiem, że 3 mm może jest więcej pracy, ale on nie nadaje takiej grubości wielkiej, ciężkości pufy. I tutaj akurat w zależności od rozmiaru czasami potrzebowałam 5 takich 200-metrowych mątków, czasami 6, w zależności, tak jak mówię, od tego, jaką macie tą pufę. Również używałam sznurka płaskiego, też od Mila Druciarnia. To już był chyba sznurek 5 mm, z tego co pamiętam. Grubość 5 mm, no i tutaj akurat jest 100 metrów takiego sznurka, więc trzeba na pewno więcej rolek, ponieważ mamy tylko 100-metrowe rolki. Tutaj mamy akurat 200-metrową rolkę. Jeśli chodzi o to, z czego lepiej, tak naprawdę to od Was zależy. Wiadomo, że jeżeli weźmiecie grubszy sznurek, to szybciej go zrobicie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że może wyjść faktycznie drożej, bo to jest sznurek akurat płaski, więc jego trzeba trochę więcej. Natomiast jeśli chodzi o sznurek 3 mm, to też się fajnie szybko przerabia. To nie jest powiedziane, że tam jakoś faktycznie może o jeden rząd więcej trzeba przerobić tej grubości, szerokości, a tak to też nie narzekam. Także ja akurat korzystałam z tych, ale Wy możecie używać naprawdę dowolnych, po prostu to, co macie sprawdzone. I teraz jeśli chodzi o właśnie ten produkt końcowy, który chcę Wam pokazać. Nie pokażę Wam tutaj pufy, bo mi się nie zmieści. Nie pokażę Wam też pokrowca, no bo już mam wszystkie jak gdyby nałożone. Tą część pokazuję Wam na samym końcu filmu, więc możecie sobie tam przewinąć, jak już niekoniecznie chcecie tego gadania i oglądania całości filmu. Natomiast tak wygląda wzór, że my sobie tworzymy takie fajne dno z łańcuszków takich złożonych dookoła
Później zmieniamy wzór. Tak naprawdę nie zawsze robimy tym samym i tworzymy sobie tą część ściany, ale ona dalej wygląda bardzo podobnie, z tym, że jest wygodniejsza do robienia, ponieważ dno jest bardzo takie, powiedzmy, utrudnienie do zrobienia dla rąk, dla palców, bo musimy się wbijać w poszczególne takie pętelki, które są dosyć mocno zbite, ale dzięki temu mamy bardzo stabilne dno i ładnie wygląda. Natomiast tą część środkową też robimy w bardzo podobny sposób, ale już wygodniejszy, łatwiejszy. No i tutaj dla pokazania ja zrobiłam sobie taki pojemnik. Docelowo jest to pojemnik na dodatkowe rolki papieru, które gdzieś zawsze się tam trzeba mieć schowane, w razie czego jakby zabrakło na widoku, więc mam taki pojemniczek. Ja tłumaczę Wam na samym końcu, że Wy nie musicie tak naprawdę robić żadnych uchwytów. Może to być pojemnik bez uchwytów, dokładnie zakończony tak jak chcecie. Można tam w miejscu, gdzie jest zakończenie, przypiąć sobie taką metkę, bądź jakąś taką podobną, właśnie dedykowaną, jakieś rękodzieło. Można zrobić sobie tylko jeden sznurek, że na przykład możecie sobie powiesić taki pojemniczek, jeżeli nie chcecie, żeby wszystko tak stało, tylko wisiało. To wszystko zależy od Was. Tak jak mówię, moją intencją jest pokazanie Wam wzoru, natomiast wielkość, szerokość, wszystko co jest inne niż moje, musicie sobie po prostu sami ustalić. Także ja tutaj akurat zrobiłam sobie taki pojemnik, on jest gruby, stabilny, co prawda ja go tutaj ruszam, ale uwierzcie mi, jeżeli sobie go wypchacie, to on fajnie sztywno leży. To nie jest jakiś taki pojemnik, który się chwieje, tylko tak jak mówię, no jest to też trochę elastyczne, więc można sobie układać. Nawet fajnie, bo nawet jeżeli macie coś do końca, do środka wypełnić, wsadzić, to zawsze możecie to ładnie ułożyć. Akurat ten pojemniczek zrobiłam sobie z tego sznurka 5 mm, więc on jest grubszy. Ja też jak tworzę ten pojemnik, mówię, że wcale nie musi mieć uszu. Może też być na zasadzie tworzone tak, że na przykład zawijamy sobie tą część do środka i wtedy już naprawdę mamy taki gruby, stabilny, na przykład pojemnik na jakąś osłonkę, na doniczkę. Ona wtedy fajnie się tak będzie układać, że robicie sobie taką większą osłonkę i w środku wsadzacie tą doniczkę, która na przykład Was drażni, bo jest plastikowa i brzydko wygląda. Też może być to rodzaj takiej właśnie osłonki na doniczkę. Po prostu moim celem jest pokazać Wam wzór, a Wy sobie sami dobierzcie, co z tego wzoru zrobicie i jak wykorzystacie. No i mam nadzieję, że się pochwalicie, czy wykorzystacie wzór i co macie do zrobienia, czy robicie jakieś renowacje, czy robicie pojemniki. Pamiętajcie, że pewnie zawsze Wam gdzieś został jakaś resztka sznurka, więc można sobie nawet zrobić jakiś kolorowy pojemnik, podoczepiać włóczki i pozużywać to, co Wam po prostu zostało. A ja oczywiście zapraszam Was na ciąg dalszy. Niezależnie od tego, co zdecydowaliście, że będziecie robić, zawsze zaczynamy tak samo. Po prostu będziecie musieli sobie dobrać wielkość koła, czyli średnicę tego koła, w zależności od tego, czy to będzie pufa, taboret, czy jakiś pojemnik, czy jakaś osłonka na doniczkę. Zaczynamy od zrobienia magicznego kółka. Ja przytrzymuję sobie tutaj końcówkę, owijam na 2 palcach, przytrzymuję tutaj kciukiem, wkładam szydełko, przeciągam tutaj włóczkę. Teraz zdejmuję tutaj wszystko, przytrzymuję palcami tą część. Następnie przygotowuję sobie takie ułożenie, które będzie mi wygodne. Teraz zabezpieczam, przykładam oczko tutaj przez tą część. Pamiętajcie, żeby dostosować sobie rozmiar szydełka do włóczki, do sznurka, z którego robicie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakim sznurkiem będziecie pracować. I teraz tak, mamy pierwsze zabezpieczenie, jest to nasze magiczne kółeczko. Ja sobie wyprostuję tutaj tą część, żeby nigdzie nie była poskręcana. Następnie wykonujemy 6 półsłupków. Czyli wkładam szydełko pod spód, pobieram sznurek pod spód, przeciągam, pobieram i przeciągam. I to jest mój pierwszy półsłupek. Zaznaczam sobie pierwszy półsłupek. Raz. I znowu tak samo. 2, 3, 4, tutaj cały czas sobie wszystko przytrzymuję, żeby mi się nie ruszało. 5 i ostatni półsłupek 6. Mamy zrobione 6 półsłupków. Ciągnę ten sznurek, żeby zamknąć okrążenie dosyć mocno. I teraz słuchajcie, będziemy pracować troszeczkę inaczej. Ja Wam pokażę, na których pętelkach będziemy pracować, żeby to dno wyglądało tak ładnie. Zobaczcie, mamy tutaj nasz pierwszy półsłupek, który sobie zaznaczyłam, ale tak naprawdę nie będę pracować tutaj na tym oczku, tylko będę pracować na tej pętelce, która jest pod tym oczkiem, jak gdyby tutaj. I zobaczcie, to była nasza pierwsza pętelka,
Więc pierwszym takim oczkiem, które będę pracowała, jest tutaj. To są nasze, jak odwrócicie sobie tyłem to kółeczko, to zobaczycie, że są tutaj takie pętelki pod spodem. Jak gdyby pod właściwą pętelką jest jeszcze jedna i tutaj będziemy pracować na tych pętelkach. Także to jest bardzo ważne, żebyście sobie tutaj nie pomylili tych pętelek. Oczywiście zamykam sobie na razie pierwsze okrążenie, czyli wkładam tutaj szydełko i przeciągam. Natomiast tutaj trzeba sobie zaznaczyć pierwsze albo ostatnie oczko, żeby się nie pomylić tutaj z tym, ponieważ my tak naprawdę potrzebujemy 6 takich oczek. Czyli zobaczcie, ja Wam pokazywałam, że to jest moje pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste, więc można sobie zaznaczyć na przykład ostatnie, czyli wpiąć sobie taki znacznik tutaj i zacząć od tego. Na razie to pomijam, ponieważ to jest takie łączenie, ono później się zniknie, ponieważ na początku ono powstało pod wpływem zrobienia pierwszego oczka łańcuszka w naszym magicznym kółku, no i teraz po połączeniu, ale później tego nie będzie widać, więc to zostawiamy. Natomiast od razu teraz tutaj, w tym pierwszym oczku, dokładnie sobie policzcie jeszcze raz od tyłu, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokładnie w tym oczku zrobimy oczywiście też półsłupki, ale 2, czyli w pierwszym okrążeniu było 6 półsłupków, w drugim okrążeniu będziemy robić podwojenie, czyli w każdej takiej pętelce zrobimy po 2 półsłupki. Tutaj może trochę będzie ciężko się poprzebijać na początku, ale da radę, więc nie róbcie zbyt ciasno tych półsłupków. Zobaczcie, mamy 1 i jeszcze raz w tym samym miejscu półsłupek pobierany tutaj od dołu. Jeśli nauczyliście się pobierać od góry, nie wiem jak to będzie wyglądało, musicie spróbować, być może nie będzie miało większego znaczenia. Ja natomiast zawsze tutaj pobierałam od dołu, dlatego pokazuję Wam moją technikę. I teraz zobaczcie, w każdej pętelce robimy po 2 półsłupki, czyli popatrzcie, w każdej kolejnej, w tych pętelkach, których Wam pokazywałam, czyli tych bardzo takich z tyłu, dolnych. Mamy 2 po 2, czyli drugie okrążenie to jest całkowite zwiększenie w każdej pętelce. I dzięki temu, że sobie zaznaczyłam ostatnią pętelkę, będę wiedziała, gdzie skończyć. 1 i tutaj 2. No i w tej ostatniej właśnie tutaj pętelce mamy jeszcze do zrobienia 2 półsłupki. 1 i 2. I znowu zobaczcie, po zrobieniu tego ostatniego oczka znowu zaznaczam sobie ostatnie oczko. Ja akurat będę zaznaczała ostatnie oczko, zawsze można też zaznaczyć pierwsze. Dobrze, słuchajcie, mamy drugi rząd, mamy podwojenie. Jeśli będzie Wam szedł taki ślimak łańcuszkowy, to znaczy, że dobrze wbijacie się i robicie prawidłowo. Czyli właśnie przez to, że będziemy się wbijać pod tą pętelkę, wyciągamy na wierzch ten łańcuszek i dzięki temu taki mamy ładny ślimak z łańcuszków. Dobrze, słuchajcie, teraz już sprawa jest bardzo prosta, ponieważ robimy cały czas na tych pętelkach i robimy standardowe zwiększanie, takie jakie jest zawsze przy tego typu robótkach, zwłaszcza przy amigurumi, czyli tutaj się nic nie będzie zmieniało. Jeśli jesteście zaawansowanymi szydełkarami, no to wiecie na pewno jak to się robi, a jeśli nie, to oczywiście ja Wam pokażę. I teraz tak, pamiętajcie, żeby się tylko nie pomylić, ponieważ nie pracujemy tutaj w tych oczkach, tylko w tylnych pętelkach. Teraz powinniśmy mieć 12 takich pętelek, czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i właśnie dzięki temu, że mamy 12 tutaj, pamiętamy, że pomijamy to początkowe, co było tutaj i dopiero wbijam się w tej części, żeby nie dołożyć niepotrzebnego oczka. I tutaj robimy 1, jedno oczko i w następnym robimy zwiększenie. Czyli teraz mamy taką sekwencję, że zaczynamy od jednego półsłupka w jednej pętelce i w następnej pętelce robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki. 1 i 2. Teraz już będzie prościej. Schowaliśmy sobie to takie łączenie. Będzie teraz, tak naprawdę nie będziecie musieli tego liczyć, wszystko się będzie zgadzać. To pierwsze było tutaj takie może niekomfortowe, ale chciałam połączyć to okrążenie.
Można było go nie łączyć i przejść od razu, ale myślę, że takie będzie stabilniejsze. Jeśli macie wątpliwość, w które oczko się wbić i gdzie zrobić sobie pierwsze, bo na przykład widzicie tutaj właśnie takie coś, dla mnie to było takie łączenie, które chcę pominąć. Najprostszą metodą jest po prostu policzyć sobie 12 takich pętelek, czyli zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wyszła mi tutaj. Oczywiście nie robimy w oczku, tylko szukamy tego 12 oczka i robimy w tej ostatniej tutaj z tyłu pętelce. Mam nadzieję, że to właśnie będzie widać. Czyli zobaczcie, to jest moje 12 oczko, to było tutaj łączeniowe, więc pomijamy i wyszukuję tej pętelki. Dobra, mam nadzieję, że to w miarę poszło. Czyli zaczynamy teraz to trzecie okrążenie, w którym powiedziałam, że robimy sobie jeden półsłupek w jednym oczku, a w następnym zwiększenie. Czyli raz i dwa. I znowu w następnym jeden i w następnym raz i dwa i znowu jeden. Tutaj pomagam sobie niestety palcami, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, no może być problem z przebijaniem się, dlatego palce będą na pewno boleć, ale jak macie dobre szydełko, jesteśmy w stanie się tutaj mocno wbić, fajnie. No i też pamiętajcie, żeby zbytnio nie zaciskać sobie tych wcześniejszych półsłupków. Ja sobie tutaj, widzicie, muszę pomóc, czyli jeden i raz i dwa i znowu jeden i raz, dwa i tutaj zobaczcie, ostatnia sekwencja, czyli zaczynałam od 1, no i kończę na podwójnym. Jeszcze raz tutaj wypnę sobie ten znacznik i kończymy na podwójnym. Raz i dwa, tak? I oczywiście znowu zaznaczam sobie tą tylną pętelkę od tego ostatniego oczka, czyli właśnie tutaj, pamiętając, że nasze główne pętelki zostają wyciągnięte na wierzch po to, żeby stworzyć taką fajną właśnie strukturę. Dobra, no i teraz zobaczcie, pierwszą widoczną pętelką jest właśnie ta i to już jest ta właściwa pętelka, zawsze można sobie jeszcze przeliczyć, ale to już powinno się wszystko zgadzać. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pętelka jest właśnie tutaj. No i zgadza się, bo oczywiście w każdym kolejnym okrążeniu będzie nam się zwiększało o 6 takich pętelek. Czyli mieliśmy 6, 12, później 18 i tak każdy kolejny rząd jest co 6 więcej takich oczek. Czyli tak jak Wam wspominałam wcześniej, będziemy robić bardzo regularne zwiększenia, czyli co 6 oczek w każdym okrążeniu, z tym, że ja będę sobie dzieliła tylko rzędy parzyste, będę rozdzielała, nie będę za każdym razem robiła 2 półsłupki zwiększenie, później 3 półsłupki zwiększenie, 4 zwiększenie, dlatego że powstanie nam nierówna krawędź, nie będzie koła, zwłaszcza gdy zaczniecie robić pufę, to będzie widać, jeżeli macie dużą średnicę. Przy małej dnie może to nie będzie aż taka wielka różnica, ale na pewno przy większym tak. Dlatego teraz wchodzimy na parzysty rząd półsłupków samych, czyli robiliśmy 1 półsłupek zwiększenie. Teraz jest sekwencja 2 półsłupki zwiększenie, czyli mam na myśli 2 półsłupki to jest ta liczba parzysta, no i zwiększenie, czyli tak naprawdę są potrzebne 3, ale liczę tylko te półsłupki, które są bez zwiększenia. I tutaj rozdzielam w tej części na pół te półsłupki, czyli jak gdyby przesuwam tą kolejność po to, żeby powstało kółko. Osoby zaawansowane pewnie wiedzą, o co chodzi. Czyli teraz tak, nie zaczynam od 2 półsłupków, tylko zacznę znowu od 1, a jak gdyby dołożę w tym kolei, jak przejdę całe to okrążenie, to ten drugi będzie tutaj. I dzięki temu zmieni się ta kolejność i to będzie to lepiej wyglądało. Dobra, czyli tak, zobaczcie. Zamiast 2 półsłupków zrobię tylko 1. Na końcu dorobię jako drugi. I teraz robię zwiększenie, czyli 1 półsłupek i zwiększenie. Natomiast oczywiście w kolejnych sekwencjach się nie zmienia. Musimy zrobić 2 półsłupki, czyli tutaj robię raz i znowu robię 2, no i zwiększenie. Raz
i 2. I zobaczcie, cały czas wybieram te pętelki. Mam nadzieję, że widać te pętelki. Tutaj mamy piękny łańcuszek dookoła, natomiast tutaj pod tymi oczkami głównymi pamiętajcie, żeby się wbijać w tą właśnie tylną taką pęteleczkę. Ok, czyli zrobiłam zwiększenie. No i znowu mamy raz, 2 i zwiększenie. I tutaj mamy raz i 2 i znowu zwiększenie. I zwiększenie. I jeszcze raz. Raz. I 2. I zwiększenie. No i tutaj, tak jak Wam wcześniej wspominałam, gdzieś ten jeden półsłupek musi zostać dołączony, ponieważ nie był na początku, no to jest na końcu. I dzięki temu zmieniliśmy kolejność. Będzie się kształtowało koło, a nie jakiś wielokąt. Więc tutaj wypinam i robię ten jeden półsłupek, który oczywiście którego brakowało. No i teraz jeszcze raz wpinam sobie tutaj ostatnie oczko i robimy kolejne okrążenie. Oczywiście znowu zwiększamy o 6, ale mamy teraz rząd nieparzystych półsłupków, czyli sekwencje były 2, więc teraz są 3 półsłupki i zwiększenie tutaj przy nieparzystej sekwencji robię standardowo, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. 3 i zwiększenie i znowu 3 i zwiększenie. No i tak robię przez całe okrążenie. I tutaj dosłownie została mi ostatnia sekwencja, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. Pamiętajcie, że zawsze musi Wam się zgadzać każda sekwencja. Nie może tak być, że Wam czegoś brakuje i że Wam coś zabrakło albo jest czegoś za dużo. To znaczy, że gdzieś po prostu zrobiliście błąd, zapomnieliście zrobić zwiększenia albo zrobiliście we wcześniejszym zwłaszcza rzędzie za dużo półsłupków albo za mało. Zawsze musi się zgadzać ta liczba, więc najlepiej po prostu spróć odkrążenie albo popatrzeć, jak to po prostu robiliście. Ja Wam zaraz pokażę, już sobie tutaj zaznaczę, jak to odczytywać, bo zobaczcie, jeżeli sobie tak porozszerzacie tutaj, to widać, że ja tu zrobiłam zwiększenie, bo widzę, że mam 2 półsłupki. Następnie widzę raz, 2, 3 półsłupki i znowu w środku widzę tutaj 2. I znowu raz, 2, 3 i 2. I znowu raz, 2, 3 i 2. Raz, 2, 3 i 2. Raz, 2, 3 i 2. Ja to tak sprawdzam. Oczywiście ten pierwszy rząd najbardziej widać, bo zazwyczaj wiemy, że w poprzednim coś zrobiliśmy źle albo w tym. I wtedy nie pluję już całej robótki, tylko sprawdzam, w którym tutaj sekwencji zrobiłam źle i po prostu pluję tylko ten rząd. Jego jesteśmy w stanie zobaczyć, więc dojść do tego po prostu, gdzie jest błąd. Pamiętajcie, żeby posprawdzać, bo później jeżeli w tym rzędzie Wam czegoś braknie, to w następnym wyjdzie Wam kolejny problem i tak będzie się ciągnął za Wami do końca, więc lepiej sobie po prostu posprawdzać na początku i być pewnym, że będzie tak, jak miałoby być. Dobrze, słuchajcie, zrobiłam tą sekwencję, czyli mam znowu o 6 więcej. Teraz przechodzimy do kolejnego rzędu, którym są 4 półsłupki i zwiększenie, tylko tak jak Wam wspominałam, przy rzędach parzystych, tam gdzie mam parzyste półsłupki i zwiększenie, rozdzielam na pół, czyli tym razem rozdzielę na 2. Wcześniej miałam 2, no to rozdzieliłam na pół, było po 1, a teraz tą czwórkę rozdzielam na 2, więc zrobię tylko na początku 2, a kolejne 2 mi wyjdą tutaj na końcu. Czyli zobaczcie, robimy, no tutaj właśnie mi będzie ciężko się przebić. O, tu jest jeszcze jeden, to bym o nim zapomniała. Czyli mamy tak, raz. No i tu się robi już ciasno. 2 i tu wbijamy. Raz,
i 2. Czyli zobaczcie, tu zrobiłam tylko 2 półsłupki. No to i zwiększenie. Natomiast w kolejnej sekwencji oczywiście trzymamy się tego głównego wzoru, czyli 4 półsłupki i zwiększenie. I zwiększenie. No i oczywiście robimy tak do końca. No i tutaj na końcu powinny nam zostać 2 półsłupki. No i tak też mam tutaj na końcu ostatnie 2 półsłupki. Czyli tak naprawdę ilość się zgadza. Po prostu te półsłupki zostały podzielone na pół, po 2 z przodu i z tyłu. I na końcu. No i znowu mamy kolejne okrążenie zrobione. I wpinamy znacznik. I teraz jest kolejny rząd. Tu sobie można fajnie układać, żeby on się tak nie zawijał. Nie powinno się zawijać, ale to jest sznurek, więc on się musi ułożyć. Nie może się na pewno falować, bo wtedy oznacza, że coś dołożyliście więcej półsłupków i na pewno wtedy będzie to brzydko wyglądało. Zwłaszcza przy pufach. Słuchajcie, kolejne okrążenie to jest oczywiście 5 półsłupków i zwiększenie. Jest to liczba nieparzysta, więc robimy 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. Po zrobieniu tego rzędu będziemy mieć 6 i zwiększenie, ale przy parzystej liczbie półsłupków dzielimy na pół na początku, czyli robimy 3 tutaj i zwiększenie. Cały rząd później 6 półsłupków i zwiększenie. No i na końcu 3. I tak, słuchajcie, powtarzamy systematycznie, aż do momentu, kiedy uzyskacie odpowiednią średnicę waszego koła, która będzie wam potrzebna do zrobienia czegokolwiek, czyli pufy, doniczki, osłonki, pokrowca, cokolwiek robicie. Pamiętajcie też, że tak naprawdę, jeśli chodzi o moją radę, ja zawsze jak robię taki dół, to robię troszeczkę mniejszy niż większy. To znaczy chcę, żeby on mi nie wystawał spod koła, na które ma coś być. Dlatego, że później przechodzimy do zrobienia kolejnego rzędu i on naturalnie nie zagnie się pod kątem od razu 90 stopni, więc będzie po prostu tylko to, co tutaj widzicie, tylko on naturalnie przechodzi w taki właśnie półhuk i on też tworzy właśnie dodatkowe parę centymetrów tutaj, znaczy nawet po centymetrze z tej strony. Dlatego lepiej zrobić tak, że na przykład jak macie, nie wiem, czy mam tu jakieś koło, a tutaj znalazłam koło na przykład, które właśnie chcę zrobić, czyli tak, dojdę do pewnego momentu, ale nie dojdę do tego momentu, żeby mi się te krawędzie zrównały. Nie, dojdę tak, żeby było mniej więcej taki odstęp, coś takiego, żeby tyle zostawało. Tak jak Wam powiedziałam, po prostu kolejne rzędy będą się ładnie układać i zawijać i nie ma sensu robić sobie stricte pod wielkość taką samą koła, jak macie. Ja tak robiłam przy pufach, robiłam tak właśnie przy pojemniczkach. Oczywiście przy pojemniczkach nie ma takiego większego znaczenia, bo pojemniczek tworzy już Wam szerokość. Natomiast, przepraszam, jeżeli bardzo chcecie coś dopasować, żeby ładnie wyglądało, to technika jest taka, żeby nie wyjeżdżać do samej krawędzi tego koła ostatecznie. Ja tym razem nie robię pufy, tylko robię sobie właśnie taki pojemniczek do łazienki na papier toaletowy. Fajnie, żeby właśnie sobie ukryć parę rolek na wysokość w takim pojemniku. Dlatego potrzebuję średnicy dosłownie rolki papieru toaletowego. Oczywiście będę mniej więcej starała się wycyrklować, ile to będzie. Może być oczywiście trochę szerzej. Ważne, żeby taka rolka się tam zmieściła. Więc dojdę do momentu, w którym uzyskam tą szerokość. Wy natomiast po prostu dostosujcie sobie to pierwsze dno do tego, co zamierzacie z nim zrobić. Czy to będzie właśnie pojemnik na długopisy, czy to będzie na przykład do jakiejś doniczki, osłonka. Po prostu połóżcie to, sprawdźcie, czy jeszcze coś brakuje, czy nie, ale żeby było lepiej, żeby było troszeczkę mniej, bo tak jak powiedziałam, następny rząd zmieni Wam totalnie już ułożenie tego koła no i będzie też troszeczkę inaczej ten ściek wyglądał, więc ja Wam pokażę drugi ściek, jak już zrobię tą część. Mam nadzieję, że to rozszerzanie jest tutaj zrozumiałe. Pamiętajcie, że to jest standardowe rozszerzanie w każdym segmencie co 6, tylko w parzystych rzędach dzielę na początku na pół i na końcu, żeby po prostu zachować koło. To jest ważne przy kole dużym. Przy dużym kole, ponieważ później może Wam wychodzić taki wielokąt. Ja i tak robiłam taką pufę sobie bardzo szeroką i faktycznie gdzieś przy większym kole
przy większej średnicy jest to koło, ale widać takie zapadnięte gdzieś te wielokąty. Jest to w pewnym rodzaju taki urok, nie da się tego inaczej zrobić, ale po zrobieniu całej pufy to się wszystko fajnie wyrównuje i żadnego wielokąta nie ma. To jest zazwyczaj właśnie przy większych pufach, przy większych na przykład jakichś tam dnach. Natomiast przy malutkich tego w ogóle nie będzie widać. No i sami zobaczcie, że ta część tutaj bardzo ładnie wygląda i warto się pokusić, powbijać w te pętelki, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, ja skończę moje dno i pokażę Wam, jak będzie wyglądała część dalsza. Ok, ja już zrobiłam swoje dno, pojemniczka. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co sobie tam potrzebujecie zrobić. Ja mam tutaj około 16 cm. Postanowiłam zrobić szerszy, ponieważ będzie to pojemniczek i będę zaginała część do środka, tak żeby było takie grubsze, stabilniejsze ściany i chcę, żeby taki po prostu powstał pojemnik naprawdę taki sztywny, stojący, więc postanowiłam zrobić tutaj szerzej, żeby można było jeszcze zagiąć do środka i zostało miejsce na zrobienie, włożenie tam właśnie tego, co ma tam być. Słuchajcie, teraz zmieniamy wzór, to znaczy zaznaczam sobie ostatnie oczko tym razem, czyli wpinam sobie znacznik już w oczko. Z chwilą, kiedy uznajecie, że już kończycie robienie dna, pamiętajcie, że jeszcze uzyskamy troszeczkę szerokość na zrobieniu właśnie kolejnego ścianek. Teraz tak, można oczywiście tym samym wzorem tworzyć górę, bo jeżeli przestaniecie już zwiększać i zaczniecie się wbijać tylko właśnie w te pętelki bez rozszerzania, to automatycznie to pójdzie do góry, ale tak jak już zdążyliście zauważyć, jest to trochę takie kłopotliwe dla rąk i ciężko się wbijać i po prostu bolą palce, dlatego ja sobie troszeczkę tutaj zmieniłam wzór, ale on będzie wyglądał tak samo, z tym, że na przykład na pufy, ja bardzo polecam zrobić na pufy tym zmienionym wzorem, na przykład jeżeli robicie taki pojemnik i on jest na małą wysokość, możecie po prostu dalszą część rzędów robić bez zwiększeń, tak? Natomiast jeżeli robicie pufę, no to zmieniamy wzór, dlatego że po pierwsze nie dalibyście rady się powbijać tyle razy w te pętelki, bo pufa zazwyczaj jest szeroka, duża, no moglibyście po prostu mieć ręce po prostu do wymiany, zablokowane na inne robótki na najbliższe parę dni. Dlatego ja tutaj zmieniam tą część i pokażę Wam, że on tak naprawdę wzór będzie wyglądał bardzo podobnie, ale będzie się go prościej robił. Tym, że tak, teraz robimy tutaj narzut od dołu. Jeszcze cały ten rząd wbije się w tą pętelkę, ale w następnej już nie. Czyli tak, wbijam się w tą pętelkę i robię sobie tutaj półsłupek jako pierwszy, ale w kolejności następnej to już nie będzie półsłupek z narzutem, tylko będę pobierała tą pętelkę z tego półsłupka, wbijam się w kolejne oczko, czyli to, które bym miała przerabiać też jeszcze niestety w tą pętelkę, przeciągam i przeciągam przez wszystkie. Czyli tak, zamiast narzutu, oczywiście pierwszy półsłupek musiał być zrobiony z narzutem, bo był potrzebny, zamiast narzutu po prostu pobieram tą pętelkę tutaj, którą widzę, wybieram następną pętelkę ze wzoru, pobieram sznurek, żeby przeciągnąć przez tą pętelkę, no i oczywiście tutaj teraz pobieram i przeciągam przez wszystkie trzy. I tak musimy przerobić sobie dookoła bez żadnych zwiększeń, czyli tutaj już nie poszerzamy, tylko przerabiamy górę. Tutaj zachowując ten wzór, który Wam właśnie powiedziałam. Jeszcze musimy się pomęczyć, żeby się powbijać w te pętelki z tyłu, ale już w kolejnym rzędzie będzie prościej. Dobra, ja się tutaj pomocuję w samotności, żeby przebić się przez te pętelki. Tylko pamiętajcie, że następuje tutaj zmiana wzoru. Robimy sobie tak dookoła. Ok, przeszłam prawie całe okrążenie. Jestem tutaj na początku. Oj, oczywiście muszę tutaj zrobić jeszcze każde oczko, więc tu mam jeszcze jedno. I to zaznaczone, które przerabialiśmy, one też ma tutaj jeszcze tą taką inną trochę już pętelkę, ale też musimy wybrać, już wypnę znacznik, tą taką, która by spowoduje, że zostanie nam tutaj ta część. Czyli zobaczcie, jest tutaj taka pętelka, ona już troszeczkę inaczej wygląda, bo to był inny ścieg, ale ją wybieramy. I teraz tak, już w zasadzie słuchajcie wszystko
Ja zaznaczę sobie tylko tutaj w dowolnym miejscu łańcuszek, znaczy w dowolnym, tu gdzie był mniej więcej początek, żebym wiedziała, gdzie skończyć okrążenie. A teraz robimy cały czas dookoła tak samo, czyli zobaczcie, już też mamy te łańcuszki, ale jak gdyby tą tylna pętelka jest już prostsza do pobrania. Ona jest tutaj w środku, ona już wygląda podobnie jak z oczka. Nawet jak popatrzycie z góry, to wygląda jak oczko łańcuszka. Z tym, że nasze oczko łańcuszka to jest tak naprawdę tutaj ta ściana, którą budujemy. To jest nasze oczko łańcuszka, a ta tylna pętelka będzie nam służyła do tworzenia wzoru. Tutaj. Czyli wybieramy taką najbardziej pętelkę od strony tutaj, tej można powiedzieć wewnętrznej, od środka, wewnętrznej, oczywiście pojemnika. No i cały czas, słuchajcie, robimy tak samo, czyli zawsze pobieram tą pętelkę, teraz wbijam się w taki sposób i przerabiam dookoła. Cały czas ten sam wzór. On będzie bardzo podobnie wyglądał do naszego dna, ale będzie się go prościej po prostu przerabiało. Już nie będą nas tak paluszki bolały. Bo zobaczcie, wzór się robi już o wiele, wiele szybciej. No i też właśnie robiąc pufy, ważne, żebyśmy się nie wplątali w coś, co nas po prostu długo robi się i nas bolą ręce. A przy tym wzorze uzyskamy ten sam piękny efekt. No i zrobimy też pufa szybciej. Dobrze. Ja oczywiście teraz będę sobie budowała wysokość mojego pojemnika. Natomiast połączę się jeszcze z Wami, żeby Wam pokazać, jak to jest z pufą, jak to wygląda. Ponieważ pufa jest duża, to muszę niestety wziąć kamerę, znaczy telefon do ręki, więc będzie trochę trzęsło, ale mam nadzieję, że uda mi się Wam coś pokazać. Natomiast tutaj dokończę sobie na taką wysokość, jaką potrzebuję. Ok, tak, słuchajcie, tak wygląda pokrowiec, który sobie zrobiłam na taką właśnie pufę na nóżkach. I to jest właśnie to dno, ta góra, którą Wam pokazywałam. Natomiast później właśnie schodzimy tutaj tą częścią, już tym wzorem innym. I tak to wygląda. Jest to o wiele bardziej, fajniej się go robi, a wzór wygląda bardzo podobnie do tego, który jest tutaj górą. Ja oczywiście nie jestem w stanie Wam tak fajnie tego pokazać. 3D tutaj to może źle wygląda. Oczywiście jeśli chodzi o kończenie, no to robicie sobie na taką wysokość, jaką potrzebujecie. Ja po prostu tutaj sobie można ostatni ściek na przykład zrobić sobie oczkami ścisłymi, żeby po prostu jeszcze trochę zawęzić. No i tu jest bardzo ważne, żebyście sobie nie zrobili za szerokiego tutaj tej części na górze, bo potem będzie Wam się tutaj to marszczyło. Ja wręcz nawet wolę zrobić sobie ciasne, żeby rozszerzyć, bo ten sznurek się rozszerzy, jak go troszeczkę rozszerzycie, żeby właśnie ta część się nigdzie nie marszczyła. No i teraz jeżeli chodzi o dużą pufę, tu mam taką pufę, do których kiedyś kupowałam jeszcze takie właśnie wkłady gąbkowe. One były dostępne w Mila Druciarnia. Teraz niestety już ich nie ma tam, ale być może jeszcze można gdzieś kupić, prawdopodobnie na platformie, której nie będę tutaj reklamować, ale wiecie o co chodzi. Bądź macie takie stare wkłady i chcecie sobie na przykład wymienić właśnie ten sznurek. Tutaj ten sznurek bardzo fajnie wygląda na takiej pufie. Jest bardzo symetryczny, bardzo fajnie to wszystko się układa. Znowu nie jestem w stanie Wam to fajnie odwzorować na żywo. Na żywo to zupełnie inaczej wygląda. I tutaj z góry, zobaczcie, widać momenty, w których były zwiększenia, ale tak naprawdę jest to taki, powiedziałabym, wzór, który ma właśnie przyciągać bardziej. No i później oczywiście znowu schodzimy tutaj tą część. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, lepiej zrobić sobie mniejszą krawędź, żeby ta, która tutaj później pójdzie, Wam się znowu tutaj nie marszczyła. I tak, tą część, którą Wam pokazywałam, to jest oczywiście ta część i robicie na taką wysokość, jaką potrzebujecie. Natomiast jeżeli macie taką pufę, gdzie jest dół, to pamiętajcie, że do tego dołu robi się dokładnie tak samo jak góra, czyli Wy musicie zrobić dwa takie dna w tej samej ilości oczek. To jest bardzo ważne, one muszą być dokładnie tak samo zrobione, po to, żeby później połączyć ze sobą te dwie części, czyli ta część jest osobno. Ja tutaj nie jestem w stanie Wam pokazać tego, ponieważ ja już mam zrobioną tą pufę, a nie wiedziałam, że będę nakrywać, ale kiedy macie dół i tą część, oczkami ścisłymi, szydełkiem, dosłownie w tych samych pętelkach, tylnych pętelkach, zarówno tylnych pętelkach z części górnej, jak tylnych pętelkach z części tej bocznej, wybieram te dwie pętelki i oczkami ścisłymi, szydełkiem sobie zszywam. Dzięki temu właśnie tak naprawdę u mnie
nie widać tego łączenia. To nie jest pufa na zamek, więc niestety to nie jest pufa, którą będę mogła ściągnąć, ale to jest sznurek poliestrowy, więc on się fajnie myje, zwłaszcza takimi magicznymi gąbeczkami białymi. Ja już to wypróbowałam. Namoczamy taką gąbeczkę i lekko sobie ścieramy ten kurz, jest rewelacja, więc nie będę prawdopodobnie szybko zmieniać tego wkładu, tego pokrowca, ponieważ wiem, że można to fajnie właśnie domyć taką magiczną gąbeczką. Sprawdźcie sobie, wpiszcie sobie magiczna gąbeczka. Bardzo fajnie na mokro się to właśnie myje. Jeśli macie bawełniany sznurek, to niestety to było właśnie gorsze to mycie, bo się ten brud niestety zbierał. Czyli łączę część dolną z boczną dookoła, wykonując totalny szef właśnie po całości. Zamykam po prostu pufę, zamykam okrążenie. Niestety tego już nie pokażę, ale mam nadzieję, że miłośniczki puf, które mają te pufy i robiły, to wiedzą, że tak naprawdę to po prostu trzeba zamknąć. Bądź można też sobie spróbować wszyć zamek. Oczywiście to zależy już od Was. No ja mam tutaj właśnie zrobioną i taką pufę, i taką, i tych puf mam troszeczkę więcej w różnych kolorach. Tutaj używałam innego sznurka. Używałam sznurka poliestrowego 3 mm. Tak to wygląda. Obecnie pracuję na tym 5 mm płaski. On zupełnie inaczej wygląda przy pufie, bo jest płaski i może gdzieś tam powodować jakieś takie nierówności. Natomiast ten okrągły wygląda super. I mam nadzieję, że przyda Wam się ten tutorial. Ja to pokazałam tylko na tym moim pojemniku, dlatego część drugą, czyli jakby tworzenie puf, czy tworzenie właśnie takiego taboretu, pokrowca na taboret, musicie sobie po prostu sami już to zrobić. Mam nadzieję, że to będzie w miarę jasne. Ważne jest tylko, żeby sobie po prostu zacząć to dno, później iść bokiem i pamiętać, żeby dostosować tą liczbę tych oczek, żeby nie była zbyt duża, bo wtedy będą nie dość, że zeżrę Wam tego sznurka, to jeszcze na dodatek podrobią Wam się tutaj takie niechciane fale. Ja wolę to naciągnąć, żeby było mniej, niż żeby było więcej. Ok, to tyle jeśli chodzi o bufy. Pamiętajcie, że tak samo możecie sobie zrobić właśnie na doniczki, na przykład jeżeli macie jakąś brzydką doniczkę, zrobić sobie w ten sposób doniczkę, tylko wtedy to już nie jest nasza góra, tylko to wtedy jest nasze dno, tak jak przy pojemniku. To jeszcze postanowiłam Wam pokazać, jak wygląda moja renowacja właśnie pufy. I ja mam taką zasadę i technikę, że nie robię całego pokrowca i dopiero nakładam, bo byłoby to bardzo ciężkie. Zwłaszcza przy pufach takich właśnie z tym wypełnieniem gąbkowych. Przy tych mniejszych nie ma problemu. Natomiast przy tych większych może to wyjść tak, że w pewnym momencie nierówno sobie nałożycie koło i będzie gdzieś ścianka się właśnie zaginać. Dlatego ja po prostu, tak jak tutaj widzicie, robię sobie na bieżąco, czyli już po prostu wrabiam na pufie. Dzięki temu ona się też ładnie już od razu układa. I na bieżąco po prostu jak potrzeba, to naciągam sobie. Jeśli by się okazało, że na przykład potrzeba wziąć tutaj większe szydełko, to czasami tą część szerszą, czyli znaczy to bok tej pufy biorę i robię o pół milimetra większym szydełkiem, bo jeśli na przykład się zacznie za bardzo zawężać albo zrobicie za mało sobie tutaj jednak tych oczek, to można jeszcze się ratować tym, że bierzecie sobie wtedy większe szydełko. No i oczywiście tak to wygląda. Muszę zrobić jeszcze tutaj do tej krawędzi, a potem muszę zrobić jeszcze raz to samo dno. Pamiętajcie, żeby była liczba ta sama tych oczek, żebym później właśnie mogła równo sobie to zszyć. No i tak wygląda proces renowacji pufy. Tymczasem jeśli chodzi o mój pojemnik, ok, no i ja już prawie skończyłam swój pojemnik. Oczywiście to może być pojemnik na dowolne rzeczy. Tak naprawdę ja chciałam ukryć dodatkowe rolki papieru, te, które nie wiszą, te, które stoją, więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki pojemnik. Oczywiście to może być na jedną rolkę, to może być na dwie, może po prostu pół rolki następnej wystawiać. To wszystko zależy, co Wam się podoba. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że tak naprawdę tutaj zależy od tego, co Wam przyjdzie do głowy, bo zobaczcie, ja mam na razie taki etap, że wybudowałam sobie jakąś wysokość, ale równie dobrze można sobie do końca tutaj zagiąć na przykład tą część i mieć taki fajny pojemniczek, tak ładnie wywinięty i też wsadzić na przykład właśnie doniczkę, jeżeli wyszła Wam za szeroka i jeżeli wsadzicie sobie tutaj doniczkę, ona też będzie fajnie się osłonka na doniczkę
przepraszam, no doniczkę, osłonkę, też będzie fajnie wyglądało. Natomiast można również zrobić sobie tutaj uchwyt. Zobaczcie, ja jestem gdzieś mniej więcej na początku i teraz na przykład, jeżeli nie chcecie mieć nic do położenia, ale chcecie na przykład zawiesić tutaj, wystarczy, że zrobicie sobie tutaj na górze uchwyt. Trzeba po prostu zrobić dodatkowe oczka łańcuszka, czyli tutaj na przykład robimy sobie, nie wiem, tak jak macie uchwyt, w zależności od tego, jak chcecie, żeby wisiało, na przykład gdzieś tyle, pominąć sobie kilka oczek i wbić się w dowolnym miejscu i przerabiać dalej wzór, tak? Zobaczcie. Przerobić sobie dosłownie jedno okrążenie jeszcze tutaj, a tu jak dojdziecie, to albo zakończyć, albo jeszcze tutaj oczkami ścisłymi przerobić i przerobić jeszcze jedno okrążenie. Tak naprawdę pomysłów jest na wykończenie tego pojemniczka bardzo dużo, w zależności od tego właśnie, co potrzebujecie. Taki wiszący też byłby fajny. Ja tak naprawdę nie potrzebuję wiszącego pojemnika, ale zastanawiam się, czy sobie nie zrobię z dwóch stron takich fajnych, długich uchwytów, żeby były bardziej jako dekoracja. I tak myślę, że tak zrobię, żeby Wam właśnie pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, ja mam ogólnie 60 oczek, wyszło mi 60 moich takich półsłupków, więc zrobię tak, że 8 zostawię tutaj z tej strony na taki uchwyt i 8 z tej. Więc w zasadzie zostają mi 44 oczka. Tu się oczywiście pomyliłam, ale chodzi o to, że z jednej strony mam 44. Już tutaj Wam pokażę jeszcze raz, bo niestety, jak to zwykle bywa, coś mi tutaj się pomyliło. Czyli tak, mam koło. Jeżeli zostawię po 8 strony z jednej i z drugiej na uchwyt, to zostają mi 44 oczka, więc podzielę je na pół. To zostaje mi po 22 oczka. I teraz pokażę Wam właśnie, o co mi chodziło. Zobaczcie, zaczynam sobie powiedzmy od tej strony, czyli tu, od momentu, kiedy będę robiła oczko. Robię sobie tutaj oczka łańcuszka, powiedzmy zrobię ich trochę dużo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, przepraszam, że poza, ale 13, 14, to już jest też wysokość i sprawdzam, gdzie jest te moje 8 oczek kolejnych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miałam pominąć, więc jak gdyby tutaj musiałabym się wpiąć, tak? Mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze zobaczycie. I teraz patrzę sobie, czy te 14 oczek mi wystarczy. Myślę, że wystarczy, będzie fajnie wyglądało, więc zrobiłam 14 oczek łańcuszka. Następnie upewniam się, że to jest 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli w tym tutaj wbijam się i robię półsłupek z narzutem, ponieważ oczywiście tam już wykorzystałam ten narzut. Nie mam tutaj narzutu, więc muszę zacząć od półsłupka. Zrobię sobie takie wiaderko po prostu z uchwytami. No i zobaczcie, dalej przerabiam, o przepraszam, tutaj właśnie oczywiście wbijam się w to miejsce. Dalej przerabiam 22 takie moje półsłupki, czyli tu mam raz, dwa. Jak mówię, pomysłów na wykończenie może być bardzo dużo, dlatego nie chcę za bardzo pokazywać dokładnie, ponieważ możecie sobie stworzyć nawet taki zwykły pojemniczek bez żadnych uchwytów. I teraz tak, przerobię dokładnie 22, czyli mam tak, tutaj liczymy tego, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i oczywiście znowu muszę zrobić 14 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oczek łańcuszka. Pominąć 8 tutaj pętelek, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W 9 się wbijam, ale też oczywiście tutaj w tą końcową, czyli robię narzut. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli dosłownie tutaj. Muszę sobie tutaj zaznaczyć, bo mi znikło z pola widzenia. I teraz spokojnie wbijam. Przerabiam pierwszy oczywiście półsłupek. Tutaj muszę przecisnąć się przez te wszystkie pętelki. No i dalej buduję 22 te moje takie zmienione. Tutaj taki fajny wzorek.
czyli trzeba sobie po prostu porówno podzielić i zdecydować, jak to tutaj będzie wyglądać. No i tak, teraz znowu przerabiam do tej części. Ok, no i oczywiście zrobiłam tyle samo, co miałam tutaj. Jestem na początku i teraz oczywiście przydałoby się, żebyśmy sobie właśnie obrębili tą krawędź, ponieważ ona jeszcze mam tutaj jeden do zrobienia, więc 22. I teraz fajnie będzie, jak przerobimy sobie dookoła oczka ścisłe, żeby właśnie ładnie wykończyć to. Wbijam się w taką tylną pętelkę od łańcuszka. Zobaczcie, jak sobie sprawdzicie, tutaj mamy łańcuszek, a jak odwrócicie w tą stronę, to jest tutaj taka środkowa pętelka. Ja wbijam się w tą środkową pętelkę, przeciągam i właśnie robię te moje oczka ścisłe, tylko staram się je robić bardzo luźno, żeby nie zaciągnąć zbytnio. O, w taki sposób. Czyli jak gdyby robię muszę sobie troszeczkę ten łańcuszek odkręcić, żeby były widoczne te tylne pętelki, ale dzięki temu tutaj od tej strony również powstaje ładna krawędź. I tutaj też znowu przeciskam się w taki sposób, żeby tą środkową pętelkę tutaj nabrać i przerobić. Trochę to niestety boli, ale zaraz sobie to wszystko przejdziemy i będzie fajnie wyglądało. Takie fajne małe wiadereczko z taka bala bardziej, z dwoma uchwytami. Ok, no i tutaj jeszcze sprawdzam, jak tutaj to wygląda, czyli też od tej wewnętrznej strony oczko ścisłe, tu też widzę, że mogę się wbić i przerobić oczko ścisłe. No i tak naprawdę, słuchajcie, całym okrążeniem, też wbijając się właśnie w te tylne pętelki, co wcześniej pracowaliśmy, przerabiam sobie luźno oczkami ścisłymi. W taki sposób też zakończyłam sobie pufę tą bez dna, czyli na nóżkach, bo może się okazać, że na przykład, nie wiem, tam wyszło Wam troszeczkę za szeroko, więc wtedy można tymi oczkami ścisłymi sobie jeszcze zawęzić tą część. Ja tutaj dosłownie mijam się w to same miejsce. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze widać. To już jest niestety ta wysokość, na której ciężko coś pokazać. No i te odgłosy wbijanego szydełka. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, żeby po prostu sobie ładnie obrębić tutaj tą krawędź. Przechodzimy dookoła oczkami ścisłymi. Tutaj jak gdyby nie pomijamy żadnego oczka, więc sprawdzamy, gdzie tutaj możemy widzieć tą właśnie tylną pętelkę. Widzicie, ona jest tutaj tak pod spodem, więc wybieramy jak gdyby spod spodu te środkowe takie pętelki. Najlepiej sobie odszukać tu, gdzie widzicie łańcuszek i tak chwycić, żeby była widoczna taka, może się przybliżę tutaj. O, jak mamy łańcuszek w taki sposób, to zawsze gdzieś tutaj na górze jest taka pętelka samotna, tylna, więc ja się wbijam w tą pętelkę i po prostu przerabiam. Jeśli wyjdzie Wam od tej strony, że został ten łańcuszek, to znaczy, że tutaj dobrze przerobiliście. No i słuchajcie, tyle w zasadzie, bo to musimy zrobić sobie dookoła. Tak jak powiedziałam, wykończenie jest naprawdę dowolne. Może być z uchwytami, może być w ogóle bez uchwytów. Na przykład jeżeli zdecydujecie się, że nie robicie uchwytów, to zamiast tutaj, tak jak pomijaliśmy, nie robiliśmy oczka łańcuszka, można od razu, żeby zniwelować tą poziom wysokości, od razu zrobić sobie kolejne oczko właśnie jako już ścisłe i przejść dookoła i wtedy mniej więcej się to wszystko wyrówna. Oczywiście nie będzie na równo na płasko, no bo robiliśmy w okrążeniach bez łączenia, ale przynajmniej wtedy mamy ładny wzór. Oczywiście na końcu, tam gdzie na przykład macie właśnie jakąś różnicę wysokości, zawsze można
doczepić sobie taką meteczkę, etykietkę, zakryć właśnie te brzydkie części i sobie ją tutaj albo przykleić, albo przyszyć, albo na środku, tam gdzie Wam pasuje i mieć taki fajny koszyczek. Dobrze, słuchajcie, w zasadzie to by było na tyle, dlatego że ja tak naprawdę kończę już na tym. Pokażę Wam oczywiście na zdjęciach jeszcze, jak to wyglądało. Zawsze można jeszcze zrobić sobie jeszcze jeden rząd oczek ścisłych, jak byście chcieli. To wszystko zależy od tego, co Wam się tutaj podoba. No ja myślę, że tyle. Mam nadzieję, że Wam się pomysł spodoba, że ktoś sobie zrobi renowację pufa lub zrobi sobie taki koszyczek. Wzór jest bardzo fajnie uniwersalny. No także oczywiście zapraszam do skomentowania i podzielenia się tym, co tam u Was jest do zrobienia, do odnowienia. Także ja już Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa. Aha, oczywiście, no i to ja już z przyzwyczajenia wiem, że potraficie trochę więcej, dlatego może nie wszystko pokazuję, ale tutaj ostatnie okrążenie, musimy dojść do momentu, w którym oczywiście zaczynaliśmy i robimy sobie w taki sposób, że ja sobie tutaj robię oczko ścisłe i wyciągam ten sznurek tutaj i tak naprawdę trzeba go tutaj sobie wpleść w środek, czyli podhaczyć jakieś pętelki i przeplatać w taki sposób. To też będzie oczywiście wymagało trochę wkładu siły w palce, no ale mam nadzieję, że tutaj wszystko jest jasne. No i dobrze by było sobie oczywiście przypalić końcówkę, żeby się tutaj nam nic z nią nie stało. No dobra, no to już naprawdę koniec. Do zobaczenia. Pa, pa.